Dzień dobry, mam na imię Robert. Czekałem na to golenie dzisiaj szczególnie z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest to mydło, które wysłał mi kolega Sebastian. Dla mnie to mydło jest. To mydełko i wraz z mydłem też przysłał mi taki olejek, żebym przetestował, żebym zobaczył jak działają oba te kosmetyki. Zrobił mydło sam, olejek zrobił sam. I drugi powód to jest taki, że chciałem Wam pokazać drugą brzytwę. 2 odcinki temu mogliście obejrzeć tą w akcji brzytwę. To jest brzytwa od mistrza Kamio Yukio. Brzytwa kuta ręcznie, proszę Państwa. Unikat Rarytas. A to jest druga brzytwa od tego samego mistrza, która wygląda tak. Spójrzcie. Dwie podobne do siebie brzytwy. Ta druga z dzisiejszego odcinka to jest brzytwa 6/8. Ta wyżej to jest brzytwa 5/8. Tak wyglądające brzytwy. Ta również takie są szlify. Jeden szlif jest mocniej wyszlifowany, drugi szlif jest bardziej zbliżony do klina w tej. No więc tą brzytwą, tą drugą z czarnymi okładkami dzisiaj się ogolę. Brzytwa Kamio Yukio, mistrza, który współpracował swego czasu z panem Iwasaki. Tutaj zobaczcie, jak jest pięknie wykonane. Całe narzędzie jest kute. Tutaj ogon, widać ślady po młotku i szyjka oraz ogon są oksydowane, zabezpieczone w kuźni przed rdzą. To nie jest czarna rdza, to nie jest nalot, to nie jest utleniona stal, tylko to jest po prostu oksyda. Spójrzcie, tak wyglądająca z jednej strony, z drugiej strony. Tutaj kanji, wspomniałem Wam wcześniej, są oznaczone jeszcze dodatkowo takim elektrycznym, zielonym kolorem, jak to mówią tutaj. To jest numer 1709, podejrzewam, że to jest numer serii 1709. Brzytwa z klinowym szlifem, taka geometria. Ja tutaj dla kolegi jeszcze postarałem się, żeby błyszczało ładnie czoło. Poprawiłem trochę, wypolerowałem grzbiet i okładki oraz zrobiłem też porządek z ostrością. Tak wygląda. To jest seria 1708, a ta poprzednia to jest, kochani, 2109. Tak wyglądająca poprzednia brzytwa z poprzedniego filmu. Jeśli nie mieliście okazji obejrzeć, to zapraszam. Mydło wykonane przez mojego przyjaciela Sebastiana. Mydło z formułą wegańską. I składników tutaj jest sporo. Ja sobie zapisałem te składniki, bo już jestem wiekowy i wszystkiego nie zapamiętam. Nie jestem już młody. Taka struktura, mydło wegańskie. A zapach to jest specjalna łyżeczka do pobierania mydła. Są tylko dwie takie w galaktyce. Jedną mam ja, a drugą ma Marcin Arjuna. Dziękuję, Marcinie, za tą zabytkową, piękną łyżkę. Spójrzcie, to nie jest jakaś kuchenna łyżeczka do herbaty. To jest takie coś. No i tą łyżeczką pobieram próbkę mydła. Dosłownie o tyle. To jest połowę mniejsza łyżeczka niż taka nasza współczesna łyżka do herbaty. Zapach jeszcze trochę. Tyle w sumie. Zapach to jest zapach, kochani, róża. To jest róża pomieszana pół na pół. Taki miks róża i lawenda.
Abes Vegan. Spokojnie profil kolegi możecie znaleźć na Instagramie. Wystarczy, że wpiszecie to samo, co jest na mydle. Przekładam, taka ilość. Plastyczne, mydło plastyczne. Delikatny zapach róży. I tutaj róża jest bardzo naturalna. Tutaj nie ma, z tego co czuję, nie ma jakiegoś chemicznego wydźwięku. No, proszę. Taka próbeczka. I olejek. Powinienem zacząć. O, dosyć puste palce po tym mydle. Powinienem zacząć od olejku. Olejek, kochani. Prezentowałem Wam na szorcie. Jeśli nie widzieliście, to na szorcie nie udało mi się odkręcić tego zakaplacza. Spójrzcie, pipeta. Naciskamy, pobieramy. O, myślę, że ta ilość to będzie grubo za dużo. Na rękę. A niech będzie 1/3 tej pipety. Taka dawka. To jest podobna objętość jak tej łyżeczki, którą użyłem do mydła. Wetrę sobie ten olejek zarost. Niech go zmiękcza. Bardzo tłusty. Ale to o to chodzi właśnie w olejkach. Wytrę. Czy da się wytrzeć sam ręcznik, czy będę musiał myć? Nie. Spokojnie można wytrzeć ręcznik. Czuję lekkie ciepło po tym olejku na twarzy. Delikatne. Abes olejek do mydła w komplecie. I teraz tak, w czasie jak będę wyrabiał, bądź wcześniej, przeczytam Wam skład, bo skład jest, ja sobie zapisałem, bo skład jest długi i nie będę się tutaj wysilał, żeby coś wymyślać, bo mogę coś przekręcić, a chcę być precyzyjny w tym, co mówię, co mi przekazał kolega. Patrzcie, tak się wyrabia mydło. Czuję wyraźnie, może nawet w przewadze teraz w olejku jest lawenda. Przeczytam Wam. Olejek zawiera takie oleje w sobie jak migdałowy, olej makadamia, arganowy, rycynowy oraz olej awokado. A mydło: masło shea, masło kokum, olej rycynowy, oliwa z oliwek, olej kokosowy, gliceryna, witamina A i glinka bentonitowa. Właśnie ta glinka to jest zamiennik łoju w mydłach z formułą roślinną, ponieważ glinka zapewnia nam poślizg, podobnie jak pokazywałem Wam ostatnio mydło Wickham Magnum. Tam w tym mydle też występowała glinka właśnie bentonitowa, która ułatwia poślizg ostrzu, jakiekolwiek by to nie było ostrze. Patrzcie. Róża i tutaj lawenda też jest, ale tu znowu w przewadze jest, jak dla mnie, to jest moje odczucie, nie wiem jak innych, dla mnie tutaj w przewadze jest róża, ale to nie jest przytłaczający zapach, to nie jest taki zapach róży takiej, jakby Wam to powiedzieć, no bardzo przyjemny jest ten zapach, to nie jest zapach, który przytłacza. Patrzcie, mydło na dnie, tam już jest mało co, ale piana, spójrzcie jak zaczyna się błyszczeć, choć jest to mydło roślinne. Myślę, że jeżeli dodam kilka kropli wody, to nie zaszkodzi. Mydła roślinne
dobrze działają z większą ilością wody. Lawenda. Tutaj lawenda w olejku, tym przed goleniem, czułem lawendę, ale to była lawenda, były kwiaty. A tutaj znowu z tą różą jest zielony akcent zielonych części roślin, z lawendy właśnie. Jeszcze woda. Czuję, że jeszcze musi być woda. Także dzisiaj takie będzie golenie mydłem od kolegi. Testowe golenie mydłem od kolegi Sebastiana. I golenie unikatową, proszę Państwa, brzytwą od mistrza Kamio Yukio. Unikatowa brzytwa kuta w całości. A za chwilę Wam jeszcze pokażę ciekawostkę, bo pan Kamio hartował swoje brzytwy selektywnie, to znaczy były hartowane tak, grzbiety, połączenie grzbietu z blankiem były hartowane selektywnie, a jeżeli tak były hartowane, to na powierzchni stali uwidaczniały się plamy od hartowania, inny kolor. Nie wiem, czy kamera w tym moim telefonie odda to, ale pokażę Wam chociaż, gdzie to jest. Są dwa takie ślady po hartowaniu selektywnym. Myślę, że się nie mylę, że to są właśnie te miejsca. Patrzcie. Chwila kręcenia. Na spodzie tygla wszystko zniknęło. Myślę, że wybieranie mydła w kierunku knota nie jest trudne. A patrzcie, jaka piana fajna wyszła. No i z tego, co widziałem, to z tego, co pobrałem tego mydła, to 1/3 takiej większej naszej łyżeczki od herbaty, a w tej łyżeczce zabytkowej, historycznej to jest właśnie mniejsza ilość. Kamio Yukio. Zanim zacznę się golić, pokażę Wam jeszcze, gdzie to hartowanie jest. Nie wiem, w tym świetle to się chyba nie pokaże, ale hartowanie jest tu, na styku szyjki i blanku. Jest ciemniejsza plama, może bliżej, może dalej, może tak. Przy samym styku szyjki, tu gdzie się zaczyna stabilizator, pojedynczy stabilizator jest z tej brzytwie, ponieważ to jest brzytwa szeroka z grubym szlifem, a tutaj, o, tu chyba widać wyraźnie, widzicie? Tu. Powyżej oksydy widać ciemniejsze miejsce, to jest hartowanie selektywne. Widziałem też egzemplarze, że to hartowanie było bardziej widoczne wzdłuż grzbietu. Patrzcie. Z takiej ilości, taki duży kubek, a tyle piany się wytworzyło. Dobre jakościowo, patrzcie jak błyszczy. Nic nie reklamuję, żeby nie było, tylko stwierdzam fakt. Formuła roślinna. Delikatnie. Kolega pisał do mnie wcześniej, jak tworzył to mydło, odnośnie mocy zapachu, i obaj doszliśmy do wniosku, że lepiej mniej jak za dużo, jeśli chodzi o intensywność. Patrzcie. Błyszcząca piana. Pieczenia na skórze nie czuję żadnego. W ogóle nie czuję tego, żeby mi przeszkadzało coś, kiedy pędzluję twarz. Mimo dodawania takiej dużej ilości wody,
Piana powstała super. Wiecie co, ja jeszcze dodam wody. Brzytwa musi jechać po skórze z dobrym poślizgiem i zbyt treściwa piana może ten ostrze nam hamować. Zobaczcie, piana teraz jest super. Piana nie gaśnie, a wręcz przeciwnie, nawet przybiera. Teraz czuję na twarzy, że ta piana jest jeszcze bardziej wilgotna. Taka, zobaczcie, jak powinna być. Ciągnie się za pędzlem. Pamiętajmy, żeby przed goleniem bardzo dobrze napędzlować twarz. To jest ważne. Ale nie oprawki okularów, bo to jest utrudnienie. Muszę to wytrzeć. Czym prędzej, żeby mi to nie utrudniało. Ok. Teraz jest dobrze. Sięgam po brzytwę. Nie przygotowałem sobie gąbki, ale to nic. Wytrę. Tutaj mam taką ściereczkę. Kamiyo Yukio. Oksydowana, pięknie. Szyjka. Bardzo ładna brzytwa. Od spodu również. Może tutaj odbiją się te ślady kucia. Najbardziej widoczne są na ogonie. Dobra, golimy się. Brzytwa prawie clean. Stworzona w latach 60., 50., 60. latach ubiegłego wieku. O, teraz czuję wyraźnie różę. Tak jak zgarnąłem pianę ze skóry. Jest nawilżenie. Nie ma przesadnej tłustości, ale jest dobry poślizg. Dobre zmiękczenie zarostu, jak najbardziej. No, zaraz w tą pogodę mam naprawdę twardy. Olejek też zdziałał swoje. Też współgra z tym mytem zapachowo i właściwościami, żeby ułatwić golenie. Drugi raz w życiu golę się brzytwą, która została wykuta przez człowieka, a nie przez prasę, nie przez sztancę. Tak jak współczesne brzytwy, gdzie odkówka jest wykuwana uderzeniem hydraulicznego młota bądź pneumatycznego, a ta brzytwa była wykonana młotkiem na kowadle przez człowieka. Powiem Wam, że brzytwy z takim klinowym szlifem coś w sobie mają. Jakoś są takie łagodne są w odczuciu w trakcie golenia.
Tutaj jest czoło hiszpańskie, kwadratowe. Takie klasyczne. Dobra, spłukam pod strumieniem wody, bo czuję, że mimo znacznego ościeńczenia piany dalej piana jest treściwa. Brzytwa z takim szlifem, z takim klinowym szlifem, trochę inaczej czuje się na skórze, bo ona przez te cylindry, które są mniej wybrane, zaraz Wam pokażę, w czym rzecz. Tutaj cylindry są mniej wybrane, widzicie? Jest prawie clean, więc ona bardziej jest w kierunku płaskiej i w trakcie golenia ona bardziej czuje ją się na skórze, ona się bardziej jakby klei do skóry, jak to powiedział mój znajomy, bardziej się klei do skóry, bardziej ją czuć, a szlif mocno wklęsły to jest czuć na skórze grzbiet i krawędź nocą, a tutaj bardziej jest większy kontakt, może przez to jest bardziej przewidywalna i dla osoby, która zaczynałaby się golić, może byłaby bardziej wskazana brzytwa z drążeniem 1/2, 1/4. Kamio Yukio i Sebastian Abes. Róża i lawenda. Bardzo lubię kwiaty. Także natura jest mi też bliska, jak wielu z nas. Patrzcie, jak się błyszczy piana. W dalszym ciągu nie czuję dyskomfortu na skórze. Żadnego. Drugie przejście. Zaletą też takich brzytew z tym szlifem, fajnie widać ten zielony kolor, zielony elektryczny na kanji. Są też droższe, jeszcze bardziej poszukiwane z tego, co mi Milas mówił. A propos, powinienem zacząć od tego, że tą brzytwę, którą Wam tu prezentuję i tą wcześniejszą użyczył mi Milas, Michał, za co bardzo dziękuję. Powinienem zacząć w ogóle od tego, przepraszam, zachowałem się brzydko i teraz mówię, że właśnie Michał Milas użyczył mi te japońskie brzytwy do tego, żebym mógł Wam je pokazać. Przejście pod włos. Po tym goleniu zostaną nawecowane i wrócą do Ciebie, przyjacielu. A mydełka, które mi użyczyłeś, też będą na kanale później. Coś mi też również pasują brzytwy z takim szlifem. Również golenie jest bardziej przyjemne w stosunku do brzytew drążonych głębiej. Naprawdę. Pokazywałem Wam wapienicę chirurgiczną również z takim szlifem. Brzytwę wapienicę Wisłę, tam był też taki szlif. Tutaj blank, długość blanku jest taka, powiedziałbym, w sam raz. Taka nie za krótka brzytwa, nie za długa. Piękna, naprawdę. Cieszy oczy widok takiego
takiego narzędzia. Jak i również samo golenie takim narzędziem jest bardzo przyjemne. Już policzki są gładkie. Blank jest sztywny, nie wibruje. Brzytwa prowadzi się pewnie, podobnie jak kamisori, a jednocześnie bardzo precyzyjnie. Brzytwa jest ostra. Kolega Michał ją naostrzył, a ja ją jeszcze tam dopieściłem trochę. I właśnie goli w ten sposób. Delikatnie. Nie podrażniając skóry. A propos, napisał do mnie jeden z widzów, ponieważ ma odnośnie przegolenia, ponieważ ma nisko rosnący zarost tutaj, że bardzo równolegle względem skóry. I pytał, co można zrobić, żeby uniknąć wyrastających włosów. Właśnie jak zarost rośnie nie tak, tylko tak, to starajmy się go nie ścinać tak bardzo pod powierzchnią skóry. Pozwólmy, żeby on trochę w odczuciu, żeby był wyczuwalny. Jak się ogolimy, nie będzie go widać pod ręką, będzie wyczuwalny, ale tak, gdy go zgolimy pod włos, bardzo nisko, blisko skóry, to potem ten włos, jak będąc pod skórą, on się potem będzie ucięty do ukosa i będzie nam pod skórę później wrastał, powodując zaczerwienienia, wypryski. Więc czasami nic na siłę, warto odpuścić. A jak zarost urośnie szybciej, no to możemy znowu się ogolić za jakiś czas. Szybciej niż po 3 dniach. I warto też po goleniu użyć wody kolońskiej, żeby zdezynfekować skórę, albo aun. Lawenda już sobie poleciała, zapach. Teraz czuć różę, ale taki zapach, to nie są drogie perfumy, to są po prostu, to jest kwiat, który rośnie Ci na ogrodzie. W taki słoneczny dzień pachnie, to jest to. Czysta natura, bardzo ładnie Ci to Seba wyszło. Zestawienie tych olejków. Tutaj nie ma w tym zapachu nic za dużo, ani nic za mało. Jest w punkt. Także intensywność zapachu tu nic nie przytłacza, ale jest zapach wyczuwalny. Róża i zielone części lawendy. Patrzcie. Znowu cały knot. Znowu cały knot. Patrzcie, jakiego mydła, jakiej piany. Dodawałem kilka razy wodę i teraz jeszcze po wyrobieniu znów dodałem i spójrzcie. Roślinne mydło niczym nie ustępuje mydłom na bazie zwierzęcej z łojem. Glinka bentonit daje dobry poślizg ostrzu. Proszę. Myślę, że takiego mydła można użyć również też jako balsamu po goleniu. Jak najbardziej. Bo te wszystkie składniki, które są zawarte, te wszystkie masła, shea, kokum,
olej rycynowy, olej kokosowy, gliceryna, no to na pewno wpływ na skórę ma to znaczący. Ostatnie przejście z włosem. Kamiyo Yukio. Nie ma co ścinać. Drugie przejście załatwiło sprawę definitywnie. Muszę uważać na czoło, na kolec, bo jest zatępiony, ale minimalnie. Skóra nawilżona. Może się obyć bez balsamu nawet. Dalej jest poślizg. Takie golenie mydłem od kolegi Sebastiana. Super. Wyszło Ci to dobrze, przyjacielu. Druga strona medalu. Brzytwa, która zachowuje się jak kamisori w odczuciu. Delikatna. Gdzieś zaczepiłem tutaj ucho. Nie ma krwi. Przynajmniej nie widzę moimi chorymi oczami. Tak wygląda. Fajny zestaw. A golenie naprawdę przyjemne. Bardzo przyjemne golenie, kochani. Takie zakończenie dnia. Świetna sprawa. Tradycyjne golenie każdej postaci jest dobre. Za wyjątkiem takim, żebyśmy nie sięgali po plastiki, fikiniki. Myjemy blank. W przyszłym tygodniu odeślę Ci brzytwy. Nie chcę, żeby były w paczkomacie, żeby nie były narażone na kondensację pary wodnej, bo to jest węglowa stal. W poniedziałek trafią do paczkomatu zabezpieczone, nawecowane i wypielęgnowane. Kamiyo Yukio. Kamiyo Yukio, kochani, i Abes. Taki zestaw dla Roberta. Dziękuję, przyjacielu, za tą próbkę i możliwość testów. Ja w goleniu przygotowałem sobie wodę z zielonym akcentem i to jest woda Depot. Woda Depot numer 407 z szałwią. To jest taki zielony akcent. Tutaj niby jest spryskiwacz, ale jest
tak dobry, że nie jest mocna mgła, tylko to jest takie raczej wydostawanie się większej ilości przy jednej szprycy. O, wchłonęło się momentalnie. Kamiyo Yukio, Abes, olejek i mydło. Fajne golenie. Następne golenie już niedługo, może maszynką. Chcecie, żeby była maszynka? Jest Rockwell i czeka na kolejne płytki. No, może będzie maszynka, zobaczymy. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Japońska brzytwa Kamiyo Yukio. Sayonara.